Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzalak Beauty. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamienić się w przerażającą dynię. Muszę przyznać, że ta charakteryzacja chodziła mi po głowie już w zeszłym roku, więc w 2018 nie mogłam jej odpuścić. Może to nie człowiek szynszyl, ale człowiek dynia też spoko. Trochę dynia, trochę strach na wróble. Do dzieła! Zaczynam od czarnej kredki. Robię nią szkic oczu. Chcę, żeby moja dynia była zła, więc zaczynam nisko, a koniec wyciągam ku górze. Obrysowując oko, myślę o kształcie, jaki bym wycięła w dyni. Drugie oko próbuję zrobić tak samo, ale nie musi być idealnie równo. Zarysowuję też podstawę nosa i zaznaczam linię uśmiechu. Mając taki szkic, zabieram się za malowanie. Nie mam farby w kolorze dyni, więc stworzę go sobie mieszając ciepły żółty z czerwonym. Możecie użyć farb zarówno tłustych, jak i wodnych, ale na tłustych łatwiej się pracuje. Moczę pędzelek w wodzie i mieszając oba kolory tworzę dyniowy. Muszę nim pokryć wszystkie wystające części ciała. Malując twarz, maluję też uszy. To bardzo ważne. Kiedy zbliżam się do oczu, przejeżdżam pomarańczem tylko na zewnątrz linii. Staram się też dojeżdżać jak najbliżej linii włosów. Kiedy jestem już równo pokryta kolorem, biorę czarną farbę wodną i pokrywam nią oczy. Oczywiście zamiast farby możecie użyć kredki, eyelinera czy cienia do oczu. Cokolwiek macie, będzie dobre. Staram się mocno nasycić czerń. Im głębsza, tym lepiej. Tak samo wypełniam drugie oko. Teraz biorę czarny cień i pokrywam nim farbę. To przedłuży jej trwałość, zmatowi i jeszcze bardziej wzmocni czerń. Teraz czas wyrysować nos. Ja swojej dyni zwykle robię trójkątny, więc i tutaj postaram się zrobić podobny. Kiedy mam już obrys, zamalowuję środek. Teraz tak samo pokrywam całość czarnym cieniem. Staram się przykładać pędzelek zamiast pocierać, żeby kolor był bardziej intensywny. Kiedy to już mamy gotowe, tą samą czarną farbą rysuję usta. Chciałam, żeby dynia wyszła bardziej plastyczna niż taka zwykła wycięta nożem, więc zamiast robić ostre trójkątne wycięcia, rysuję coś bardziej na kształt płomienia. Na razie robię prosty szkic, który potem będę ulepszać. Staram się przeplatać większe i mniejsze zęby oraz robić różne wariacje kształtów, żeby nie było nudno. Kiedy całość jest zarysowana, zaczynam wypełniać środek tą samą farbą. Grubszym pędzelkiem wypełniam główną linię. Teraz zmieniam na mniejszy pędzelek i wypełniam płomienie. Staram się robić różne wielkości i dokładnie poprawić zarys każdego z nich. Już było perfekcyjnie. Czas zacząć dopracowywać resztę twarzy. Tym samym małym pędzelkiem rysuję podobne zęby co przy ustach, ale bardziej precyzyjnie. Myślcie o tym trochę tak, jakby dynia popękała w miejscach, gdzie ma te swoje żłobienia. Podobnie, ale jednak trochę inaczej robię na drugim oku. Niektóre linie przeciągam dalej, a niektóre robię krótsze. Kiedy oczy są gotowe, czas przejść wyżej. Przy linii włosów grubszym pędzelkiem rysuję jakby koniec dyni. A mniejszym pędzelkiem przeciągam podobne zagłębienia jak na reszcie twarzy. To przygotuje charakteryzację do następnego kroku.
Biorę czarny cień i zaczynam wyrysowywać nim typowe żłobienia, które ma dynia. Właśnie po to rysowałam wcześniej te wystające elementy, żeby teraz łatwiej było mi przeciągać między nimi cień. Oczywiście nie wyjdzie to idealnie równo, ale trzeba pamiętać, że żadna dynia nie jest idealna i nie ma co się za bardzo przejmować. Przeciągam linię od czoła do oka, od policzka do ust i od ust do żuchwy. Kiedy linie na czole są gotowe, mogę poprawić górne wycięcia czarną farbą. Teraz kończę już linię na reszcie twarzy. Cieniuję jeszcze krawędzie, tak żeby całość nabrała bardziej trójwymiarowego kształtu. Przejeżdżając czarnym cieniem wzdłuż obrysów powoduje, że wyglądają trochę jakby się zaginały. Robię tak wokół całych oczu i gdzieniegdzie przy ustach. Znowu przerzucam się na mały pędzelek z farbą i rysuję ostatnie detale. Wzmacniam linie, które rysowałam cieniem. Robię to przejeżdżając po nich delikatnie cienką linią farby. Gdzieniegdzie oczywiście przejeżdżam mocniej, a w innych miejscach delikatniej. Wszystko po to, żeby stworzyć ciekawszy efekt. Teraz przyciągam linię na szyję. Zaczynam od miejsca, w którym skończyłam przy żuchwie i przeciągam farbę aż do końca. Jak widzicie, niektóre linie robię dłuższe, a niektóre krótsze. Robię to, żeby utrzymać ten niedbały wygląd creepy dyni. I tak jak to robiłam na twarzy, przejeżdżam teraz po liniach czarnym cieniem. Znowu, żeby dodać trójwymiarowości. Teraz biorę żółty cień i gęsty pędzelek i wklepuję cień na środku tych jakby cząstek dyni, które nam powstały. To zadziała przeciwnie do czarnego cienia, czyli wypchnie te elementy do przodu. Czarny chował, a żółty wypycha. Dzięki temu będzie się wydawała jeszcze bardziej trójwymiarowa. Ogólnie nakładam cień między czarnymi liniami, zarówno na czole, policzkach, brodzie, jak i żuchwie. To samo powtarzam też na szyi. I kiedy twarz mamy już gotową, czas zająć się rękami. Pokrywam je tak samo mieszanką żółtego i czerwonego. Pamiętajcie, żeby pokryć tym kolorem całą wystającą skórę. I kiedy mam już dyniowe ręce, biorę czarną farbę i zaczynam rysować detale na palcach. Zamalowuję paznokcie i skórę wokół, a potem przyciągam cień wzdłuż palców. Teraz rysuję linię między palcami i przeciągam je w stronę nadgarstków. I to samo oczywiście muszę powtórzyć na drugiej ręce. I gotowe! Teraz soczewki. Jest to oczywiście opcjonalny krok, ale moim zdaniem robi naprawdę dużą robotę. Ja tutaj się trochę zagalopowałam i zapomniałam je założyć zanim pomalowałam ręce, ale potem nałożyłam rękawiczki lateksowe i było ok. Teraz czas na wykończenie stylowy. Kupiłam na Allegro worek jutowy, taki na ziemniaki. I teraz odcinam jego dół, tak żeby powstał komin. Szarpię brzegi, żeby zaczęły wystawać poszczególne włókna. Dzięki temu będzie bardziej realistyczne. Teraz taki komin zakładam przez głowę. Układam jak szalik. I dopełniam słomkowym kapeluszem. Moim zdaniem ta charakteryzacja wygląda równie dobrze z kapeluszem, jak i bez, więc nie mogłam się zdecydować, którą wolę. To już zależy od Was, od tego co macie i co się Wam bardziej podoba. Ale na pewno worek polecam.
Mam nadzieję, że Człowiek Dynia się Wam podoba, a jeśli szukacie więcej inspiracji na Halloween, to koniecznie obejrzyjcie moją halloweenową playlistę, w której mam już ponad 50 filmów. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następny piątek na tym kanale i w środę na kanale Vlog. Pa, pa!